Lotnisko Don Mueang w Bangkoku. Lecimy stąd do Chiang Rai na północy Tajlandii. To już Chiang Rai. Przed nami wizytówka miasta, pomnik zegarowy Clock Tower. Znajduje się on w centrum miasta na skrzyżowaniu głównych ulic. Jeszcze o lotnisku Don Mueang. Jest to drugie lotnisko w Bangkoku. Obsługuje przede wszystkim loty krajowe i niektóre loty w Azji Południowo-Wschodniej. Lot do Chiang Rai trwał około 1,5 godziny. A to już jedna ze świątyń w mieście. Jest ich tu podobno około 100, ale kilka na pewno godnych polecenia. Najbardziej znane to oczywiście Biała Świątynia i Niebieska Świątynia. Ale znajdują się one poza miastem. Trzeba do nich dojechać. Teraz chodzimy pieszo po centrum miasta i oglądamy świątynie będące na miejscu. Nie podaję ich nazw, bo są trudne do wymówienia. A tu przy świątyni sterta śmieci. Nikomu to nie przeszkadza. To tereny przyświątynne. Co jakiś czas widać mnichów wykonujących jakieś prace. I co nam się rzuciło w oczy? Świątynie praktycznie puste, bardzo mało zwiedzających. A to pięknie oświetlona główna ulica miasta wieczorem. Naprawdę robi wrażenie. I Clock Tower. Jeszcze jedno spostrzeżenie. W związku z tym, że Chiang Rai leży na północy Tajlandii, poranki i wieczory są tu o wiele chłodniejsze niż w Bangkoku.
Przechadzając się po uliczkach miasta, zauważyliśmy kocią restaurację. Nie omieszkaliśmy wstąpić. A to już Biała Świątynia. Znajduje się ona około 13 km od Chiang Rai. My dojechaliśmy tam Boltem. Te wyciągnięte dłonie obrazują piekło. Według buddyzmu te dziesiątki wyciągniętych rąk, które widzimy, to symbol cierpienia i ludzkich pragnień, utknięcia w cyklu narodzin i śmierci. Most nad piekłem symbolizuje przejście od cierpień do oczyszczenia duchowego. Świątynia jest ciągle rozbudowywana. Biała Świątynia została zaprojektowana i wybudowana współcześnie. Pierwsze części kompleksu zostały udostępnione do zwiedzania pod koniec XX wieku. Widoczna obecnie świątynia została zaprojektowana i stworzona przez znanego tajskiego malarza i rzeźbiarza. Artysta sfinansował projekt głównie ze środków własnych oraz z drobnych darów. A to grota symbolizująca wejście w najciemniejsze zakamarki ludzkiego umysłu.
Po zwiedzeniu Białej Świątyni przejechaliśmy bliżej Chiang Rai do Świątyni Niebieskiej, która znajduje się około 5 km od miasta. Przy wejściu do świątyni znajdują się ogromne węże Naga. Symbolizują one ochronę nauk Buddy, przejście ze świata świeckiego do duchowego. W odróżnieniu do Białej Świątyni, wejście do Świątyni Niebieskiej jest bezpłatne. Jest ona zresztą czynna religijnie. Centralnym punktem we wnętrzu świątyni jest ogromny biały Budda.